Cześć, Bartek z tej strony, z Offlandera. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam zabudowę na pick-up Atacama. Zapraszam. Na przodzie kabiny mamy schowek, długi i pojemny, do którego możemy schować sporo przedmiotów. Służą także jako opływowa część kabiny, przez co obniżamy poziom hałasu i spalania podczas jazdy. Z tej strony mamy uchwyt, który pomaga nam dostać się właśnie do tego schowka lub do zamknięć kabiny. Posiada zewnętrzne oświetlenie z lewej i z prawej strony oraz z tyłu, które jest włączane w środku kabiny. To ułatwia nam poruszanie się, jak jest ciemno, i orientację przy kabinie. Tu posiadamy bardzo fajny, super funkcjonalny i mój ulubiony schowek, który sprawdza się bardzo dobrze. Posiada kilka ciekawych funkcji. Przede wszystkim w momencie, jak podróżujemy, możemy tutaj szybko włożyć bagaż i się do niego dostać bez otwierania tylnej klapy, drzwi i sięgania do środka. Bardzo często z tego korzystamy. Także podczas postoju, w momencie, gdy otworzymy ten luk, mamy dostęp do kuchni, kawiarki, a także gdy siedzimy w środku, mamy trochę więcej powietrza i wychodzimy na zewnątrz. Luk posiada także okienko, które możemy otworzyć lub uchylić. Mamy takie dwa okienka, drugie jest z drugiej strony. Posiada też zaciemnienie i moskitierę. Z tej strony mamy także panel mole, na który możemy przytwierdzić tu na przykład łopata, która jest w zestawie, ale jeżeli chcemy doczepić kanistry, trapy, cokolwiek, to jest miejsce, w którym możemy to zrobić. Możemy też zdemontować ten panel i pod spodem mamy listwę montażową, do której też możemy przytwierdzić inne bagaże lub ładunki. Tu posiadamy port ładowania. Jest on w tym miejscu specjalnie umieszczony, żeby móc zasilić oświetlenie od markizy. Tu znajduje się port ładowania 230. Gdy znajdujemy się na kempingu, możemy się podłączyć do prądu i wtedy zasilamy całą kabinę z sieci. Tu natomiast mamy 230, gdybyśmy chcieli podłączyć się do inwertera. A jak już mowa o inwerterze, jest trzyfunkcyjny. Mianowicie możemy podłączyć się, co jest najważniejsze, do alternatora, czyli w momencie, gdy jedziemy samochodem, alternator ładuje nam całą baterię. Druga funkcja to jest to, że możemy się podłączyć do sieci z 230 na kempingu. A trzecia funkcja inwertera to jest solar na dachu 150 W, który cały czas ładuje nam kabinę, także jest ona gotowa do użytku, kiedykolwiek jej potrzebujemy. Z tyłu posiadamy dwie bakisty. Tu jest duże 4 kW Webasto ze zbiornikiem na diesla. Dużo przestrzeni, tak żeby można było zasysać odpowiednią ilość powietrza. Na te drzwi można jeszcze zamontować listwy i powiesić sobie jakieś rzeczy. Na zewnątrz też posiadamy panel, na który możemy przytwierdzić na przykład drabinkę, która jest w zestawie, lub inne rzeczy, które chcielibyście tutaj powiesić. Z drugiej strony piecyk gazowy, automatyczny. W momencie, gdy odkręcamy wodę, piecyk się załącza i zaczyna lecieć ciepła woda w kranie, jak i w prysznicu na zewnątrz, który Wam pokażę. Piecyk jest zasilany butlą gazową, którą umieszczamy w tym miejscu i możemy to spokojnie zamknąć. Z tej strony posiadamy także panel mole i listwę, tak jak z tamtej strony, a tutaj jest wyjście na słuchawkę. Mamy mieszacz wody, zimna, ciepła woda plus słuchawka, która jest na tyle długa, że możemy się tutaj wykąpać lub sięgnąć z tej strony. Jak już tu jesteśmy, tu mamy mocowania do nóg, które są przytwierdzane do kabiny i w momencie, jeżeli chcemy ją zdemontować, mocujemy na tych śrubach z 4 stron, podnosimy kabinę, odjeżdżamy samochodem i tak samo z załadunkiem. Tu natomiast znajduje się wlew wody, do którego wlewamy wodę. Zbiornik mamy 70 litrów. Oświetlenie, tak samo jak z drugiej strony, uchwyt. Tu jest prysznic zamontowany na stałe, bardzo mały, kompaktowy, tak żeby nam nie przeszkadzał. W miarę szybko się go otwiera. Tu posiadamy drzwi, oczywiście zamykane na 2 zamki, z blokadą zamykania i otwierania. Drzwi mają także przegrodę na komary. Gdybyśmy chcieli zostawić sobie to otwarte, gdy będzie ciepło, i mamy tutaj wyjście dla pieska.
albo dla kotka. To możemy zamknąć. No i oczywiście same drzwi, które domykamy lub otwieramy. Zapraszam do środka. Gotowe. Także jak widzicie, jesteśmy w środku zabudowy. Dla mnie już jest komfortowo. Zacznijmy od łóżka. Łóżko w momencie, gdy jest rozłożone, jak widzicie, jest bardzo szerokie. Także moim zdaniem 3 dorosłe osoby ścisną się. 2 osoby wyśpią się jak królowie. Na dole zaraz Wam pokażemy, jest jeszcze spanie dla dzieci. Także moim zdaniem 3+2, maksymalnie 2+2 komfortowo. W zabudowie można usiąść, jest wystarczająco dużo miejsca, tak żeby się wyprostować. Także w momencie, gdy mamy tą zabudowę zamkniętą, znaczy tą część łóżka, to osoba, która chce korzystać jeszcze z leżanki, to może się spokojnie tutaj zmieścić. Na przykład dzieci wzdłuż 1,60 m, 1,70 m spokojnie się zmieszczą i można tutaj buszować w momencie, gdy reszta rodziny może korzystać z zabudowy. Zerknijcie, ile tam jest miejsca. Naprawdę jest ogrom. Jest to mini camper, do którego mieści się cała rodzina. Patrząc od lewej strony, tu jest duże miejsce do składowania, zazwyczaj na lodówkę, jeżeli będziecie chcieli ją tutaj usadowić. Jeżeli nie, lodówkę można zrobić z tej strony. Mamy 2 sofy, obracany stolik, który jest demontowalny. Za chwilę Wam pokażę, jak to działa. I w momencie, jeżeli chcemy się dostać do łóżka, stolik odsuwamy i jest dojście od razu bezpośrednio tu. Jeżeli chcemy usiąść, wystarczy, że siądziemy. Stolik możemy dostosować do swojej wysokości. Jeżeli chcemy popracować, zjeść 2 osoby naprzeciwko lub jeszcze dziecko, które siądzie tutaj, więc 4 osoby możemy usiąść i zjeść obiad, kolację, śniadanie. I teraz tak, jeżeli chcemy, możemy stolik zdemontować, odkręcając najpierw blat. Demontujemy blat, stawiamy go na bok, demontujemy nogę. To możemy położyć na ziemi lub też na bok. I teraz tak, stolik kładzie w ten sposób. Zakładamy poduchę i mamy dodatkową przestrzeń do spania. Także tu 2 dzieci się wyśpi. Moje dzieci 12 i 7 śpią w takiej pozycji we dwójkę. Super, mieszczą się. Jak nie, możemy się dodatkowo zmieścić na łóżku. Tu mamy część kuchenną. Kuchenka, zlew, ciepła, zimna woda. Gniazdka, wejścia portów USB do ładowania. Ogrzewanie postojowe. Schowki, kieszenie z tej strony. Szafka pod zlewem z dojściem do podłącza gazowego i do wody. Szafka, druga szafka. Tu jest włącznik do inwertera, także teraz mamy 230 podłączone. Z tej strony mamy półkę, o której wcześniej wspominałem. Na niej możemy postawić lodówkę z drzwiami lub otwieraną od góry, jak tylko będziecie chcieli, lub zostawić to wolne. Ta półka też jest użytkowa. Można na niej zmieścić niskie przedmioty, także fajnie, bo można sobie tutaj poukładać jakąś toaletkę albo coś w tym stylu. Tu posiadamy panel elektryczny, który jest nieskomplikowany, ale posiada wszystko, co potrzebuje. Mamy wskaźnik wody, mamy główny wyłącznik prądu, mamy wyświetlacz, który pokazuje nam ładowanie lub zużycie baterii plus jej całkowita wartość naładowania. Mamy główny włącznik prądu, mamy wyłącznik od świateł. Światła włączamy na dotyk. Możemy włączyć tył, górę oraz oświetlenie LEDowe i tu włączamy pompę. Bezpieczniki i jeszcze jedna szafka, bardzo pojemna, w której możemy sobie schować inne rzeczy i zagospodarować wedle własnych potrzeb. Pod schodkiem znajduje się zbiornik z wodą, pompa oraz inne urządzenia. Tu posiadamy dostęp też do inwertera w razie potrzeby. Teraz Wam pokażę, jak wyglądają schowki lewy i prawy. Tu jest duża, pusta bakista, do której możemy schować cokolwiek zapragniemy, oraz luki rewizyjne do montowania zabudowy. Z drugiej strony natomiast posiadamy także schowek, w którym
mamy schowaną baterię. Nasza zabudowa standardowo jest wyposażona w baterię o wielkości 100 Ah, ale można dołożyć drugą i powiększyć tą wartość, jeżeli będziecie potrzebowali. Posiadamy 6 okien w całej zabudowie, także mamy bardzo dużo światła. Jest główna warstwa materiału, to możemy sobie tak schować. I teraz tak, mamy warstwę wodoodporną. W momencie, jeżeli zacina mocno deszczem, co widać tutaj już chroniło, bo zabudowa była testowana, że nic nie przecieka. Możemy otworzyć, mamy moskitierę i możemy też to dodatkowo wszystko otworzyć. Także mamy bardzo dużo przestrzeni i dostępu do świata zewnętrznego, co jest fantastyczne, szczególnie jeżeli macie piękny widok. W zestawie dostaniecie ocieplenie. W momencie, gdy temperatura spadnie poniżej zera, warto go zamontować. Wydaje mi się, że Webasto powinno spokojnie, czy ogrzewanie postojowe powinno odpowiednio Was ogrzać. Mimo wszystko jest ta ocieplina, można ją tutaj doczepić. Ma też otwierane okna, także mamy dostęp do świata zewnętrznego i wtedy robi się dużo cieplej w środku i nie tracimy tego ciepła, które wygenerujemy w środku. Ok, w rękach teraz mam ocieplacz do namiotu. Jest dwuwarstwowy, także ma warstwę, która nas chroni przed utratą ciepła. Na te rzepy przyczepiamy ją w ten sposób naokoło namiotu i przyczepiamy w dół. Ocieplinę można zostawić i złożyć ją stałą pokrywą, także można z nią jeździć cały czas. W części kuchennej posiadamy też wentylator z funkcją nawiewu i wywiewu. Także w momencie, jeżeli gotujemy i mamy jakieś opary, które lecą, to możemy go włączyć i wyciągnąć te brzydkie zapachy z kabiny, bo wiadomo, że jedzenie podczas gotowania pachnie. Lub możemy też zrobić nawiew. W momencie, jeżeli są gorące dni i chcemy nadmuchać trochę powietrza, no to też jest taka funkcja. Jest regulacja otwierania nawiewu. Ręczna, oczywiście trzeba ją zamknąć, żeby później nie zapomnieć. I od strony dachu nawiew jest też chroniony odpowiednią ramką, tak żeby nie uszkodzić go podczas jazdy w terenie. To powinno być już wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę skontaktujcie się z nami albo mailowo, albo telefonicznie, albo na social mediach. Chętnie Wam odpowiemy, doradzimy. Mamy bardzo dużo różnych ciekawych rozwiązań, z którymi chcielibyśmy się z Wami podzielić. Jak sami zerkniecie, mamy bardzo dużo różnych rodzajów zabudów, namiotów. Także zapraszamy do odwiedzania nas lub naszych partnerów. No i oczywiście Travel Camp Explorer. Spotkajmy się na szlaku i do zobaczenia. Kat. Tak. Za oglądanie czy za przetrwanie? Cięcie, nie cięcie. Wszystko. No dobrze, także jakże, jednakże. B-roll. A jestem włączony? Ile funkcji ma przedmownica? 83. Nie ten kluczyk. Co się dzisiaj dzieje? Zakręciłeś mocno. Maćka trzeba poprosić.